Arkadiusz, jestem coraz bliżej, a ty jeszcze siedzisz w domu. Byś ruszył ten teren i w końcu szedł? Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam was serdecznie. Nadszedł ten dzień, nadszedł dzień, w którym trzeba opuścić Szprotawę. Wybieramy się do Santiago de Compostela, wychodzimy, jest godzina 9 rano, także ruszamy w trasę. Natalia w tej chwili jest w trasie i wychodzi dzisiaj z okolic Leszna i kieruje się na Wschowę. Ja ze swojej strony udaję się ze Szprotawy do Przemkowa. W Przemkowie mam jeden nocleg i stamtąd udaję się do Głogowa na miejsce spotkania. Dzisiaj przewiduję około 20 km, a jutro około 30, także życzcie mi powodzenia. Zapraszam na odcinek i buen camino! Kolejny dzień, ja już wychodzę z Leszna. Dzisiaj nocowałam mojej przyjaciółki, więc mega dzięki za gościnę Marika. No i lecę dalej w trasę. Niedługo się widzimy, Arek. No to wyruszyliśmy. Mówię wyruszyliśmy, bo odprowadzają mnie rodzice. Wzięli ze sobą rowery i po jakichś kilku kilometrach wrócą się z powrotem rowerami, żeby już nie dreptać, bo będę dreptał, będę robił kilometry tylko ja. Wszedłem już do lasu. Zaczynają się robić takie drogi właśnie leśne, ale droga jest jeszcze betonowa z tego względu, że idziemy przez miejscowość Wiechlice, która była dawną radziecką bazą lotniczą, a ta droga, którą właśnie idziemy, ona prowadzi do bunkra atomowego. Ruscy trzymali tutaj atomy, rakiety i jakiś kilometr stąd jest baza, ale ta baza jest już pod władaniem tutaj naszym polskim i to jest teren prywatny, wstęp wzbroniony. Kiedyś, jak byłem małym chłopcem, z moim tutaj sąsiadem, najlepszym kolegą, chodziliśmy tymi drogami jeszcze w latach 90. O, chyba przebiegła sarna na kamerze. I chodziliśmy w latach 90. zwiedzać te tereny, jak jeszcze tu byli Ruscy. Ruscy, pamiętam, jeszcze strzelali z soli. Jak ktoś dostał w dupę, to ciężko było usiąść później przez 2 tygodnie. I to jest to właśnie miejsce, które chciałem wam pokazać. To jest brama do bazy atomowej radzieckiej. Zobaczcie, jeszcze gwiazdy są, ale podejrzewam, że te gwiazdy to już są tak odmalowane na świeżo, nie? Skrobotowo to się nazywa. Teren monitorowany, to jest teren prywatny, także i tak nie wejdziemy. O, tu jakieś wronisko dawało znać, że lepiej tu nie wchodź, bo coś się stanie. Droga leśna Szprotawa. Tu już się zaczynają drogi przeciwpożarowe właśnie w lesie. I chciałem powiedzieć właśnie o tym, że nasze województwo tutaj lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w całej Polsce. 49% powierzchni województwa to są, proszę państwa, lasy. Słuchajcie, zatrzymałem się na chwilę w takim oto klimatycznym miejscu, żeby pokazać wam, jak wygląda mój plecak, który niosę na garbie. Na samej górze znajduje się namiot, 1,7 kg on waży. Tutaj mamy taki fajny kubeczek na jakąś herbatę, kawę. Oczywiście zabrałem ze sobą flagę miasta Szprotawa z naszym cudownym herbem. A tu z boku jest muszla Jakubowa, którą dał nam na drogę, żebyśmy zanieśli i poświęcili do Santiago de Compostela pan Zbigniew Polowy. Do tego z każdej strony mam tutaj po jednej wodzie 0,7 litra. Sama woda waży 1,5 kg. No i tutaj z boku jeszcze zrobiłem sobie taką naszywkę, która mówi o tym, że właśnie podróżuję do Santiago de Compostela. I co jeszcze? Jeszcze powiem tyle, że plecak waży 14 kg. Ogólnie powinno się brać ze sobą wagę mniej więcej, która odpowiada 10% masy naszego ciała. To co? Zbieramy się w drogę i idziemy dalej. Ja jeszcze tu wypatruję, czy jakieś sarny są, a może jakieś łosie by się pojawiły, jelenie, coś takiego, a może jakieś wilki się zjawią. Ale jestem gotowy. Wyszły tu jakieś psy, 2 są na froncie, a jeszcze słyszę w oddali są jakieś, żeby tu jakieś draki czasami nie było, bo trzeba będzie chwycić podręczny kołek jakiś i się bronić.
Doszedłem do miejscowości Piotrowice, a w Piotrowicach zaczyna się Przemkowski Park Krajobrazowy. Zabieram Was ze mną, żebyście obejrzeli sobie jedną ciekawą rzecz, która jest tutaj właśnie w Piotrowicach. Mamy taką tablicę informacyjną z Nadleśnictwa Przemków i jest pokazane, co tu możemy spotkać. Na przykład jelonek rogacz, modraszka, bóbr europejski, wilk szary, jeleń szlachetny, możemy tu jeszcze zimorodka spotkać, wąsatkę, jest zimowisko nietoperzy i oczywiście naszego polskiego orła bielika. Kochani, to właśnie chciałem Wam pokazać. Znajdujemy się obok najstarszego i najgrubszego dębu w Polsce, co daje mu 3. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiek tego drzewa określa się na 750 lat. Słuchajcie, w 2004 roku nasi polscy leśnicy zawieźli 2,5 kg nasion z dębu chrobry do Watykanu i tam zostały te nasiona poświęcone przez Jana Pawła II, powróciły do Polski i zrobiono około 500 sadzonek. I każda z tych sadzonek jest teraz nazywana dębem papieskim. W 2013 roku piorun uderzył tutaj niedaleko w taki świerk, ale się nic nie stało. Ale zapytacie się pewnie, dlaczego ten dąb tak wygląda. A wygląda tak mianowicie dlatego, że w 2014 roku nastąpił tu tragiczny pożar. Przyjechało 13 wozów strażackich, które gasiły ten dąb przez około 30 godzin. Tragedia, słuchajcie, no, śledztwo jest prowadzone przez policję do tego czasu. Nic się jeszcze nie wyjaśniło, ale najprawdopodobniej było to podpalenie. Dojazd od głównej ulicy z Piotrowic jest to około 300 metrów. No, zobaczcie, dzisiejsza pogoda nie sprzyja, jest tu trochę tak błotnie, no ale nie przeszkadzało to, żebym podszedł i żebym mógł w ogóle Wam to miejsce pokazać. Ten teren jest i należy do takiego programu Natura 2000. Ziomeczki, a więc oficjalnie jestem już na miejscu. Dotarłem do miejscowości Przemków i dzisiaj podjęty zostałem mega gościną w moim miejscu tutaj noclegowym, przyjęty przez lokalnych ludzi, którzy ugościli mnie pysznym obiadem. O czym należałoby wspomnieć, a mianowicie o tym, że właściciel domu jest hodowcą gołębi pocztowych wyścigowych i teraz taki gołąb jest zabierany na przykład przez takiego specjalnego kuriera, wywożą go na przykład do Holandii 750 km i wypuszczają je stamtąd i one lecą, wracają tutaj do gołębnika w Polsce. Jaką odległość pokonują? No 750 km. A w jakim czasie? A w takim, że jak o 9 rano je wypuszczają, to one na miejscu potrafią tu być o godzinie 14:30. Tak szybko lecą. Taki gołąb potrafi lecieć 120 na godzinę. Jest mega, ale to mega szybki. O czym jeszcze chciałbym powiedzieć? A o tym, jakie są moje odczucia po przejściu 20 km. Najbardziej doskwierają mi nogi. Nie jestem zmęczony, ale te jednak nogi, stopy, generalnie stopy dosyć bolą. Są jakieś tam delikatne otarcia. Podeszwy, najbardziej podeszwy, tak czuję takie delikatne pieczenie, bo buty są nierozchodzone, są nówka, funkiel, nieśmigane, ale z doświadczenia wiem, że za dni kilka to się polepszy, buty się rozchodzą i będzie to coraz, ale to coraz lepiej. Jutro udaję się z Przemkowa do Głogowa, miejscowość następna, gdzie spotkam się z Natalią i razem idziemy dalej. Dzień dobry moi kochani, witam dnia kolejnego, kontynuacja poprzedniego odcinka. Właśnie wychodzę z Przemkowa, piesio mnie tutaj żegna. Wychodzę z Przemkowa w stronę Głogowa. Do przejścia dzisiaj mam raptem 30 km. Także idziemy, plastry na nogach już są, bo zrobiły się takie odciski jakby na stopach. Nie wiem, czy to podeszło troszeczkę wodą i tak dalej, ale zmieniłem buty. Stwierdziłem, zadzwonię do rodziców, przywiozą mi jakieś stare, rozklapciałe buty, bo te nowe muszę rozchodzić i te nowe będę co jakiś czas wkładał, żeby się rozchodziły. Jednak Skechersy też muszą być rozchodzone, mimo że to są idealne buty do takich rzeczy, ale trzeba je rozchodzić. Także idę, mam na sobie stare trzewiki, byłem w nich w górach ostatnio i pasuje. Kochani, przechodzę przez miejscowość Ostaszów i rzuciło mi się w oczy coś takiego. Podejdziemy tutaj delikatnie przyszpiegować. Zobaczcie, wioska Indian na horyzoncie, wioska Indian w Polsce. Patrzcie na to. Ponoć przyjeżdżają tutaj właśnie szkoły z dzieciakami, autobusami.
Fajna agroturystyka. Są trampoliny, są zwierzęta. Można sobie tutaj fajnie spędzić czas. Idziemy dalej, bo jeszcze 25 km do celu. Natalia zaraz niedługo będzie właśnie wychodzić. Już idę, ruszyłam z miejsca. No i dzisiaj moim celem jest Głogów. Do zobaczenia. Jakby ktoś był w okolicach Ostaszowa, to są jeszcze takie atrakcje jak wieża widokowa, górka Luizy Przemkowskie, bagno i winnica Alvarium. Winnica, czyli nie tylko Zielona Góra produkuje gdzieś wina, ale wina najwidoczniej produkuje się tutaj gdzieś lokalnie. Pojawiło się coś takiego po drodze. A co to jest, przepraszam? Czy to jest hotel jakiś dla dzikiej zwierzyny taki wiosenny? Co? No. Chciałem się dowiedzieć, bo tak patrzę, jest tam ze 30 sztuk was chyba. To jakaś kolonia musi być. Nie przeszkadzam, państwo odpoczywają. Idę tak od może 7 km, no nie ma nic za bardzo wokoło, patrzę. A tu statko się pasie i się patrzy na mnie, że człowiek jakiś idzie. Chyba ludzie tu nie chodzą za często, co? Ha. Słuchajcie, mam taką prośbę. Zasubskrybujcie kanał, co? Polishman Travel, do Hiszpanii idę, byłoby miło, co? Jest u was trochę. Ha. Pokażę wam, jaką idę drogą. W tą stronę chyba z 7 km tędy przeszedłem, nic. I tam przez kilka następnych kilometrów też nic. Także idziemy do nic. Jestem już niedaleko miejscowości Kłobuczyn, a dzisiaj to w ogóle dzień jest jakichś takich zwierzaków chyba. Tym razem trafiły się konie, ale ile? W życiu nie widziałem tyle koni naraz. Zobaczcie, tu jest około 20. Tam stoi następna grupa 20. Tam pewnie 20 znowu i tam 20. Za tymi tutaj szopami jest jeszcze więcej. I za tymi białymi domkami tam jest jeszcze więcej. Luzem tu jest ze 100 koni. Luzem. No i konie przyszły oczywiście popatrzeć, tak jak te krowy przed tym. Gdzie ten gościu idzie? Wy też mnie musicie zasubskrybować. Kanał Polishman Travel. A ja się kieruję na Kłobuczyn, bo jeszcze czeka mnie chyba jakieś 17 km. Coś koło tego. Pierwsza awaria na trasie. Zobaczcie, przewiązałem sobie wcześniej kurtkę, bo szedłem w bluzie, a zaczęło się robić zimno, ale kurtka, jak szedłem, tak się ściągnęła, że supeł się taki zrobił, że nie mogłem nic zrobić, odplątać, a ręce mi zgrabiały. To nożem odcięłem tą końcówkę, bo nie szło kurtki odczepić, a zimno jest. Także zabieram tą końcówkę ze sobą. Jak dotrę do Głogowa, będę myślał, jak to naprawić. Już niedaleko, w dole piękny Głogów. Zobaczcie, jakie piękne pola, a w tle śmierdząca, kopcąca jakaś fabryka, nie wiem co to jest. Ale te pola to jest coś pięknego. Naprawdę niesamowity jest nasz polski krajobraz. A idę przy takiej głośnej drodze, bo nie ma tutaj innego szlaku, także tiry walą z każdej strony. Już tak 10 km idę tym oto poboczem i nie ma innej rady. Ale jeszcze 4,5 km. Udało się, ziomeczki. Jest Głogów, 30 km dzisiaj zaliczone, zrobione, ale nogi mi odpadają. A jeszcze mam 3 km do spotkania z Natalią, także lecimy. Ostatnie metry, 200 metrów zostało. Umówiłem się z Natalią w McDonaldzie tutaj w Głogowie i zaraz powinna się gdzieś zjawić na horyzoncie. Dzwoniliśmy do siebie przed chwilą i dosłownie też już wchodziła na most i powinna być razem ze mną, jak nie szybciej ode mnie, bo ja trochę już kuleję. O, i jeszcze mi się typowo sznurówka rozwiązała. Pamiętacie akcje z Irlandii? Typowe. Nawet pierdzielę, nie będę jej wiązał. Spieszę się, żeby przywitać moją kochaną i dzielną dziewczynę, bo naprawdę daje radę. Wielkie brawa się jej należą. Jest McDonald's, ale gdzie jest Natalia? Nie widzę jej. Musi być gdzieś dosłownie tutaj. Albo jest w środku, albo jeszcze gdzieś idzie. Zaraz się przekonamy, czy
czy przyszła na miejsce przede mną. Mam nadzieję, że ja dotarłem pierwszy i zrobię jej taką niespodziankę, że hej, jestem pierwszy na miejscu. Patrzcie, siedzi za szybą. Nie zauważyłem, jak tam zaglądałem do środka. Skubana dosłownie chyba minutę przede mną dotarła. Cześć, kochanie. O, chodź do mnie. Szedłem nawet z rozwiązaną sznurówką szedłem. Kochani, my już jesteśmy na tak zwanej bazie. Wynajęliśmy sobie mieszkanko tutaj na jedną noc w Głogowie, bo moja koleżanka, która miała zapewnić nam nocleg, no nie zapewniła nam tego noclegu, dlatego awaryjnie znaleźliśmy sobie mieszkanie na jedną noc. Cena 180 zł za to mieszkanie, taka kuchnia. Tutaj mamy salon. Jeszcze pokażę wam łazienkę. Przepraszam, że tak kamera lata, ale kuśtykam, bo mam odciski na stopie. I to jeszcze takie te bąble z wodą. O, a tak wygląda oto sypialnia. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jestem mega, ale to mega dumny z nas oboje, że daliśmy radę przejść dzisiaj dystans około 30 km i że spotkaliśmy się razem w mniej więcej tym samym czasie. Stopy bolą jak cholera, są jakieś tam pęcherze, ale nie ma się co tym przejmować, po prostu trzeba to wymoczyć, dać jakieś plastry na to i trzeba iść dalej, trzeba podążać szlakiem dalej, trzeba z tym jakoś walczyć i nie martwić się. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem jeszcze tutaj podziękować bardzo serdecznie rodzinie mojej wychowawczyni z dawnych lat, z dawnych czasów z Liceum Chrobrego w Szprotawie za ugoszczenie mnie w Przemkowie. Dziękuję wszystkim serdecznie za tak ciepłe przyjęcie i ten magnesik do was dotrze, ale jak mówiłem, proszę przypomnijcie mi o tym. Dziękuję, ziomeczki, zapraszam na następny odcinek, widzimy się już niebawem, niedługo. Ja jeszcze widzę tutaj po sobie ogromne zmęczenie, ale to nic, troszkę wody się napiję, troszkę poleżę, to przejdzie i idziemy dalej. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie, ciao!